Dobra, jedziemy. No dobra. Chcę pokazać Wam, z czego składa się apteka wyprawy na Everest. Można powiedzieć, że tak mniej więcej powinna wyglądać moim zdaniem apteka wyprawy na szczyt, na ośmiotysięcznik w rejon, no na większość ośmiotysięczników, ponieważ jakby uzyskanie jakiejś pomocy z zewnątrz no jest bardzo trudne. I na czym, jak wyglądała apteka wyprawy na Mount Everest w 2012 roku, czyli teraz, kiedy to nagrywamy. Apteka dzieli się na 3 części. Na apteczki ratunkowe, które nosi ze sobą każdy alpinista, każdy szerpa przy sobie cały czas, czyli takie małe apteczki ratunkowe, każdy z nich miał. Zaraz je pokażę. Drugi rodzaj apteczek to jest apteczka obozowa, czyli taka apteczka znajdowała się w każdym obozie na wyprawie, oraz z apteczki bazowej, czyli tego, co się znajduje w bazie wyprawy. Teraz tak, jeżeli chodzi o apteczkę ratunkową, to jest ona dość lekka, no, starałem się ją zrobić jak najlżejszą. W środku jest folia termoizolacyjna, która się przydaje w sytuacji jakiegoś wychłodzenia, urazu, kiedy osoba musi gdzieś tam zostać sama. Jaki jest w ogóle plus apteczki ratunkowej? To, że każdy ma taką apteczkę, każdy alpinista, powoduje, że w sytuacji zagrożenia, jak się zbierze kilku alpinistów, kilku szerpów, to mamy tego sprzętu ratunkowego więcej. Idea jest taka, żeby tutaj znajdowały się leki i sprzęt medyczny ratujący życie. I taki, który pozwala przetrwać tam 1-2 doby. I co tu mamy w środku? To jest normalne pudełko plastikowe kupione w supermarkecie. Jest karteczka ze składem, czyli srebrna folia, lek na obrzęk płuc, nifedipina w tabletkach, lek na obrzęk mózgu, deksametazon w tabletkach, lek na obrzęk mózgu, deksametazon w ampułkach, lek przeciwbólowy ketonal w tabletkach, w ampułkach, lek na odmrożenia, jeden bandaż elastyczny, gaziki jałowe, strzykawka, igła, maseczka do resuscytacji. To jest skład. No i tutaj po kolei, może to ja tu na beczce pokażę. Czyli maseczka do resuscytacji, bandaż, schowane ampułki deksametazonu i ketonalu, strzykawka, igła, lek na obrzęk płuc, nifedipina, porfilin, lek na odmrożenia, deksametazon, lek na obrzęk mózgu, do dezynfekcji, gazik, no i taka sama kartka w języku angielskim. I to jest apteczka ratunkowa. To możemy sobie odłożyć teraz na bok. Kolejna beczka. Apteczka obozowa. Chciałem zaznaczyć, że w obozach również powinien w każdym obozie znajdować się jedna butla z tlenem, z reduktorem i z maską. A jeżeli nie mamy takich możliwości, to przynajmniej w najwyższym obozie, czyli tam, gdzie dochodzą alpiniści, ci, którzy są narażeni na najwyższą wysokość, jako pierwsi, jeszcze nie zaklimatyzowani do niej, powinni mieć dostęp do tlenu, do maski tlenowej i do reduktora. Apteczka obozowa. Też istotna sprawa to to, że skład tej apteczki mamy na wylaminowanej kartce. Jest po angielsku i po polsku. I co tu mamy? Ona jest podzielona na 9 boksów. Raz, 2 do 9. Pierwsze 2 to są urazy. Boks 1 urazy, boks 2 urazy. I co tu mamy? Mamy bandaż, mamy gazik jałowy, gaziki, mamy plastry, mamy agrafkę. Kolejna sprawa. Mamy rurkę ustno-gardłową.
To jest sytuacja, kiedy mamy alpinistę nieprzytomnego, który sam oddycha, ale może się zachłysnąć. Wtedy warto, żeby uczestnicy wyprawy byli przeszkoleni, jak wsadzić taką rurkę do nosa. Ona udrażnia nam drogi oddechowe. Tak? To jest taki sprzęt ratujący przed zachłyśnięciem. Plastry żelowe, zwykłe plastry, skalpel, to wszystko może się przydać. Potem w kolejnych boksach mamy leki na ból brzucha, czyli Nospę, Polprazol, leki przeciwbólowe, leki na infekcję, czyli antybiotyk, leki na zaburzenia snu, na biegunkę, na odwodnienie, zastrzyki z deksαμetazonem, czyli dla obrzęk mózgu, z ketonalem, lekami przeciwbólowymi. Potem mamy kolejny boks choroba górska, w którym znajdują się leki na obrzęk płuc, na obrzęk mózgu, na ślepotę śnieżną, na odmrożenia. Czyli w każdym z tych boksów znajdują się leki na inne choroby. No, przed wyprawą alpiniści powinni poznać taką apteczkę, żeby mogli się nią posługiwać na wysokości. Taka kartka pozwala im samemu się bez lekarza zorientować, jak dany lek brać. Czyli no tak wygląda mniej więcej apteczka obozowa. Tu też sobie odłożymy. Można powiedzieć, że jeżeli wyprawa jest bez lekarza, to wyposażenie w takie apteczki obozowe i ratunkowe załatwia większość jakby sytuacji zagrożenia życia. I to jest jakby takie pewne minimum, w które powinna być wyprawa wyposażona. A teraz opowiem o sprzęcie, który ja jako lekarz no udało mi się jakiś sprzęt zebrać na tą wyprawę. Może zaczniemy od takiego plecaka ratunkowego. W co on jest w ogóle tutaj wyposażony, żeby było tak dość metodycznie. Więc tak, w medycynie ratunkowej, a taką medycyną na pewno jest medycyna wysokogórska, posługujemy się alfabetem, czyli A, B, C, D i tak dalej. A to są drożność dróg oddechowych, czyli sytuacja, kiedy mamy alpinistę, który jest nieprzytomny i może się zachłysnąć, język, podniebienie miękkie hamują mu drożność dróg oddechowych i może przestać oddychać. Co musimy mieć? Musimy mieć sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych. Jaki sprzęt mam? Podstawowe to są rurki ustno-gardłowe, różne rozmiary. Rurka nosowo-gardłowa, to co pokazywałem Wam w apteczce obozowej. Potem sprzęt bardziej zaawansowany. Maska krtaniowa, czyli sprzęt, który dość łatwo można wprowadzić. Nie trzeba być specjalistą anestezjologii czy medycyny ratunkowej, żeby być w stanie u człowieka, który ma niedrożne drogi oddechowe, wsadzić taką rurkę krtaniową przez jamę ustną, żeby móc kogoś wentylować. Tak, czyli rurka krtaniowa w zestawie. Potem zaraz mi się tu zrobi duży bałagan, ale cóż, będę tu tak jakoś tu odkładał. Kilka rurek intubacyjnych i laryngoskop plastikowy, tak? To też jest do sprzętu udrażniania dróg oddechowych. Co jeszcze? Ssak. No, trochę tego tutaj jest. Czyli ssak do odsysania różnego rodzaju tam płynów, wymiocin, jeżeli coś takiego by się zdarzyło. Okay. No dobra, to mamy sprzęt do udrażniania dróg oddechowych i tutaj jeszcze w sytuacji no naprawdę ekstremalnej, w
sytuacji, kiedy nie możemy udrożnić dróg oddechowych, bo na przykład ktoś ma uczulenie, doszło do obrzęku krtani i musimy wykonać zabieg konikotomii, też należało mieć w zestawie sprzęt, który pozwala nam to wykonać. Ja akurat tutaj mam taki zestaw Pertrach do nakłucia błony pierścienno-tarczowej i do wsadzenia rurki takiej, powiedzmy, tracheostomijnej, która pozwala nam osobę poszkodowaną wentylować. Czyli powiedzieliśmy sobie o A, czyli o airways, czyli drożności dróg oddechowych, i to mamy tutaj w plecaku. Przechodzimy do B, czyli do breathing, czyli do oddychania. Jeżeli człowiek nie oddycha, no to trzeba móc go wentylować, i do tego, żeby wentylować osobę poszkodowaną, no mamy po prostu worek ambu, z maseczkami po prostu do wentylacji, tak? Oczywiście to można podłączyć do rurki intubacyjnej czy do rurki krtaniowej. Czyli mamy B, czyli oddech. W zestawie do jeszcze B mam zwykłe zestawy do tlenoterapii, czyli do podłączenia tlenu, ale również sprzęt ratunkowy w sytuacji urazu odmy prężnej, do odparczenia odmy prężnej, specjalna igła. I w sytuacji, które mogą się zdarzyć w górach wysokich, czyli na przykład urazu klatki piersiowej i rany ssącej, należy założyć opatrunek trójstronny na taką odmę otwartą, lub można mieć taki bardziej profesjonalny opatrunek Ashermana, który się na taką ranę przykleja. Dobra. To możesz teraz zatrzymać na chwilę. W takim worku, jeżeli chodzi jeszcze o oddech, możemy mieć butlę, czyli butlę z tlenem. To jest butla wykorzystywana przez alpinistów, 4-litrowa, 1200 litrów tlenu, lekka, kompozytowa. Do takiej butli koniecznie jest oczywiście reduktor oraz maska do tlenoterapii. To różne możemy mieć. Tutaj pokażę taka, która jest używana przez alpinistów, taki troszkę inny rezerwuar, ale generalnie działa to tak samo jak zwykłe maski do tlenoterapii. Czyli można powiedzieć, że omówiliśmy sobie A i B, czyli drożność dróg oddechowych i oddech. Teraz C, czyli krążenie. Z krążeniem będą związane będą urazy, czyli sytuacje, które mogą się zdarzyć w górach wysokich. I z takich tutaj ciekawostek to co tutaj mam. Staza taktyczna, czyli w sytuacji, kiedy jest uraz kończyny dolnej, kończyny górnej, taki, którego nie możemy zatamować krwawienia, zakładamy po prostu coś w rodzaju stazy, czyli to możemy sobie nawet samodzielnie założyć, czyli maksymalne krwawienie zakładamy i możemy zacisnąć tętnicę dość sprawnie. To jest patent amerykańskich tutaj żołnierzy i mamy zatamowane krwawienie. W sytuacji, kiedy jesteśmy w górach, kiedy to wykrwawienie może spowodować po prostu śmierć, to może się przydać. Kolejna z takich
może ciekawych w dzisiejszych czasach rzeczy to taki opatrunek koagulujący, czyli uraz jamy brzusznej, uraz kończyny dolnej, krwawienie, którego nie możemy zatamować. Tu jest bandaż, który powoduje sklejenie tkanek i zatamowanie krwawienia takiego, którego no bez interwencji chirurga byśmy nie byli w stanie zatamować. Z takich bardziej podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o krążenie, no to mamy tak. Zestawy, różne numery węflonów, czyli kaniuli dożylnych, kraniki, igły, to co jest potrzebne do założenia wkłucia. No i oczywiście ileś tam rodzajów strzykawek 5, 10, 2, 20 ml, większe strzykawki. I tutaj jeżeli chodzi o założenie wkłucia, także no, zdarzają się sytuacje, kiedy mamy człowieka, który jest wykrwawiony, wyziębiony, co w górach może być częste. Nie jesteśmy w stanie założyć wkłucia do żyły, to powinniśmy mieć także na wyprawie zestaw do założenia wkłucia doszpikowego, tak? Czyli to akurat jest pik, taki pistolet do założenia wkłucia doszpikowego. No, też warto w coś takiego się wyposażyć. Jak mówimy już o literce C, to przejdziemy do płynów, które no, na takiej wyprawie wysokogórskiej no jest pewien problem z ciężarem. Trzeba się zdecydować, jakie płyny wziąć. Jeżeli czego możemy się spodziewać na wyprawie wysokogórskiej? Urazu, czyli wykrwawienia. Dlatego warto wtedy wziąć płyny koloidowe, ale także możemy mieć człowieka wyczerpanego energetycznie, więc warto wziąć powiedzmy glukozę, jakieś płyny wieloelektrolitowe, ale no tutaj jesteśmy ograniczeni dość istotnie wagą. No i teraz zaraz tutaj pokażę, jakie płyny ja wziąłem na tą ekspedycję. Oczywiście, żeby podawać płyny, musimy mieć węflon, o tym już mówiliśmy. I musimy mieć zestawy do kroplówek. No to trochę tego tutaj wziąłem. I teraz jakie rodzaje płynów na tej wyprawie posiadam. Więc tak, mam ze sobą glukozę dla osoby wyczerpanej energetycznie. Mam płyn Ringera. Powiedzmy sytuacja biegunka, wymioty mogą się zdarzyć. Z koloidów mam Hess. Jak widać, wszystko jest rozmrożone. Jak się uda rozmrozić i trzymamy to w beczce, no to szansa, że to zamarznie, no jest mniejsza na pewno niż cały czas to jest zamrożone. No trzeba o to dbać. No i tutaj z takich płynów bardziej ekstremalnych mamy Hyper-Hess, czyli taką płyn koloidowy z wysoką stężoną solą. No w sytuacji dużego krwotoku jakiegoś wewnętrznego czy zewnętrznego, tak? No, coś co nam ściągnie płyn z komórek, płyn ratujący życie, no warto to mieć. Jest to lekkie, 250 mg waży, a może uratować życie. No i z takich tutaj bardziej płynów właśnie elektrolitowych to płyn Ringera. Parę takich 100 ml soli, jeżeli będziemy chcieli podawać jakieś leki, które wymagają dłuższego przetoczenia, i takich soli 10 ml też do rozcieńczenia leków. Tu jeszcze w płynach mam Octenisept, który się przydaje do dezynfekcji ran, a także do robienia opatrunków na odmrożenia. Okay. Czyli tu
to są płyny. No i oczywiście, jeżeli chodzi o leki na wyprawie, to jak już jesteśmy przy lekach, które podajemy dożylnie, no to warto ze sobą mieć ampularium. Ja jakby bazowałem na ampularium Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. No tutaj od razu widać to, że trzeba mieć trochę papierów na to, żeby pewne leki wywieźć, tak? Leki przeciwbólowe, narkotyczne, leki obniżające stan świadomości. No jest parę grup leków, na które trzeba mieć pozwolenie na wywóz z kraju. Tutaj te papiery od razu trzymam w ampularium. Ampularium widzicie w plastiku, żeby kontrolować. No i z listą leków, które są w tym ampularium, żeby się połapać, czyli leki na alergię, na astmę, leki przeciwbólowe, leki na chorobę wysokościową, elektrolity, na infekcje, na odmrożenia, na choroby układu krążenia, urazy, leki uspokajające, nasenne, na wymioty, nudności, zawroty głowy, leki zwierczające, usypiające. No, sporo tego tutaj jest. No, ale wszystko może się przydać. No jest to, można powiedzieć, taki dość imponujący zestawik. Można się pobawić. I może ja według tej listy polecę. Może się to komuś z Was przydać. Czyli co tu mamy? Jeżeli chodzi o alergię, to mamy tak, klemastynę, mamy hydrokortyzon, mamy teofilinę, mamy salbutamol. Jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe, niech ja to tu znajdę, no to mamy i mamy morfinę, i mamy dolargan, fentanyl, ale także naloxon, gdybyśmy trochę przesadzili, tramal, ketonal, pyralginę, na ból brzucha, buskolizyna, omeprazol, solwertyl, na chorobę wysokościową, duży zestaw deksametazonu, elektrolity, magnez, glukozę, dwuwęglany, na infekcje jakieś poważniejsze mamy na ceftriaxon, czyli cefalosporyny trzeciej generacji, na odmrożenia. Jak widać, nie musieliśmy za dużo tutaj używać tych leków, ale na odmrożenie mamy poważne leki. Mamy pentoksyfilinę, która gdzieś tu jest, i tutaj, tak, polfilinę, czyli pentoksyfilinę, ale także mamy prostawazin. No, prostawazin dość drogi lek, jedna ampułka kosztuje około 150 zł, ale zaraz, to nie jest to. Gdzie się tu znajdę? Gdzieś on tu jest. O, prostawazin, tak? Czyli lek, który może uratować jakieś mrożone kończyny górne czy dolne palce. Teraz, jeżeli chodzi o serce, adrenalina, atropina, miodaron, czyli leki resuscytacyjne, furosemid, adenozyna na częstoskurcz nadkomorowy, na obniżone ciśnienie, doputamina, dopamina, silne leki, nitrogliceryna, na skoki ciśnienia, brantil, metoprolol. Oczywiście taką apteczkę układamy w zależności od tego, jakich mamy członków wyprawy. Wcześniej zbieramy od nich wywiad, wiemy, czy oni na coś chorują, czy nie, ale i też trochę dopasowujemy do tego apteczkę, ale są pewne uniwersalne zagrożenia życia, na które powinniśmy być przygotowani. To sporo tego tutaj jest. W większości ja tutaj nie użyłem prawie żadnej ampułki z tego, oprócz leków na wysypkę u kolegi, ale gdyby się zdarzyła jakaś sytuacja zagrożenia życia, no to bym sobie nie wybaczył, że na przykład, nie wiem, nie mam prostawazinu, który kosztuje 150 zł ampułka, to potem kuracja kosztuje powiedzmy 1500 zł, a ja zaoszczędziłem te 1500 zł i kolega nie ma 5 palców, prawda? Więc to wszystko jest takie, wiadomo,
trzeba się nad tym zastanowić. Leki uspokajające, midazolam, diazepam, klonazepam, tiopental, ketamina, propofol, w sytuacji, kiedy mogłoby się zdarzyć, że ktoś sobie zwichnie barki, trzeba ten bark nastawić, tak, no to trzeba mieć coś znieczulającego. Ktoś, no nie wiem, nabawi się ropnia, który trzeba naciąć, też trzeba mieć coś, co pozwoli zasnąć koledze, wykonamy drobny zabieg i mamy sprawę załatwioną. Więc to jest ambularium. Jeszcze to, co się nie zmieściło tutaj, to solomedrol, steryt używany przy urazach rdzenia kręgowego. No to też oczywiście może się na takiej wyprawie zdarzyć. Dobra. Najczęściej na wyprawie zdarzają się najprostsze rzeczy, czyli biegunka, jakieś hemoroidy, nie wiem, wysypka to może nie jest prosta sprawa, katar, ból głowy i na to trzeba być przygotowanym. Warto mieć wszystkie leki wypakowane z opakowań, no bo jeżeli byśmy wzięli wszystkie opakowania, to by było tego bardzo dużo. Dlatego no ja na przykład na tą wyprawę przygotowałem takie trzy pudełka, które w dość prosty sposób są opisane, nawet alfabetycznie, czyli zaczynając od A. Ból brzucha, biegunka, elektrolity, AMS, czyli choroba górska. I no i tutaj po tworzeniu takiego pudełka, nawet jak nie ma lekarza w bazie, można wyjąć sobie kartkę i tu jest wszystko napisane, co jest w którym po kolei takim boksiku. Leki wyjęte z opakowań, na kartce napisana data ważności, no takie istotne jakby informacje. Co jeszcze tutaj mamy w kolejnych pudełkach? Leki na ból gardła, to się często zdarza, na infekcje antybiotyki, na kaszel, na katar, na różnego rodzaju kłopoty z oczami wywołane dużym promieniowaniem słonecznym, odmrożenia, przeziębienia, robale, czyli różnego rodzaju pasożyty, sen, choroby serca, urazy, uszy, leki uspokajające, na wymioty, na zaparcie, na zawał. Czyli 3 takie duże pudełka z tabletkami. No i można powiedzieć, że aha, i jeszcze o jednym zapomniałem. Tu mamy taki zestaw chirurgiczny. Oczywiście drobne rany, no to wszystko wymaga zaopatrzenia, zszycia na wyprawie. No i tutaj narzędzia chirurgiczne, nici do szycia, co tu jeszcze mamy, lignokaina do znieczulenia, obłożenie, czyli taki mały zestaw chirurga do tego, żeby zaopatrzyć no, ranę, ropień, no cokolwiek takiego chirurgicznego, co mogłoby się zdarzyć na wyprawie. No i no i czekaj, ale szpile wyglądają. Mamy za 2 minuty na. jasne. Tak? Starczy? Co? Starczy, tak? Podsumowanie. Już widzę, pokazuję. O. Nieźle. Dobra. No i O, czekaj, włączyj. teraz tak. Oczywiście góry wysokie to także zagrożenie zakrzepicą, zatorowością płucną, więc powinniśmy mieć leki heparynę drobnocząsteczkową, więc to też tutaj pudełeczko z zastrzykami z heparyny drobnocząsteczkowej. To jest to samo z Oplexem, czy? Tak, tak. I też warto oczywiście pudełko różnego rodzaju maści. Tutaj na co chciałem zwrócić uwagę, to na pewno argosulfan, który jest używany do leczenia odmrożeń.
ale także to, co tutaj mamy, na przykład klotrimazolum, lek przeciwgrzybiczy, zdarzają się takie sprawy, maści przeciwświądowe, przeciwzakrzepowe. No tu trochę już zużyliśmy na wysypkę kolegi, więc no pudełko maści i też tutaj mam salbutamol wziewnie, przydaje się czasami przy obrzęku płuc na wysokości. Dobra, stop. To mamy załatwione. Mówiliśmy o zaburzeniach rytmu, o lekach na zaburzenia rytmu. Oczywiście fajnie by było mieć ze sobą normalny defibrylator, który jest też jednocześnie monitorem. No, na tą wyprawę nie udało mi się tego załatwić, jest to trochę drogie. Kosztuje ile normalny samochód, ale udało mi się pożyczyć defibrylator automatyczny, tryb ED, elektrody z monitorkiem, czy jeżeli bym miał człowieka... Zachowaj spokój, sprawdź reakcję, weźmij pomoc. Zachowaj spokój, sprawdź reakcję, weźmij pomoc. Okej, spokojnie, ja może go wyłączę. Czyli defibrylator automatyczny w sytuacji, kiedy mamy człowieka nieprzytomnego, nie wiem, czy jest zatrzymanie krążenia w mechanizmie do defibrylacji, czy nie do defibrylacji, no to coś takiego no, jest w stanie uratować życie. To są elektrody, które przyklejamy na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. No i jesteśmy w stanie człowieka uratować, który ma zatrzymanie krążenia, ale jednocześnie, jak tutaj można było zauważyć, można monitorować akcję serca. Czyli pokaże mi się rytm, tak? Zachowaj spokój, Pokaże mi się rytm. reakcję, weźmij pomoc. Zachowaj spokój. Pomoc, jaką pomoc ja mam tutaj wezwać w ogóle, więc mogę analizować też EKG i dzięki analizie EKG mogę używać tych leków, które pokazywałem tutaj w tych ampułkach, tak? Czyli leków na zaburzenia rytmu serca. Więc no taki defibrylator w dzisiejszych czasach, jak idziemy na wyprawę, która kosztuje każdego uczestnika powiedzmy tam kilka tysięcy dolarów, no to jak taki ED kosztuje 5000 zł, no to warto coś takiego ze sobą zabrać. No i teraz dużo sprzętu zabieramy też takiego, który nam się przyda w sytuacjach urazowych. No, góry, potknięcie, zwichnięcie, od skręcenia do złamania po uraz wielonarządowych, no do tego trzeba być przygotowanym. Więc co ja tutaj z tego sprzętu mam? Więc tak, po kolei będę wyciągał. To unieruchomienie barku, zwichnięcie barku sam miałem kiedyś w górach wysokich, czyli typowa taka, można powiedzieć, łuska Adama do unieruchomienia barku. To jest jakby jedna rzecz. Dobra. Będę odkładał sobie po kolei. Potem skręcenie, jakieś nadwyrężenie kolana, tak? Czyli unieruchomienie do stawu kolanowego. Kolejna sprawa, kołnierz szyjny w sytuacji urazu. Wyciągam. To coś bardzo ciekawego, szyna wyciągowa na złamanie uda. Tak, czyli sytuacja no, krytyczna, krwawienie z kości udowej, szyna KET. No to już lekcje takie ekstremum, ale uraz klatki piersiowej diagnozujemy lub odmę prężną lub krwiaka jamy opłucnowej, zestaw do założenia drenażu. Coś bardzo błahego, ale też może kogoś wyprowadzić z akcji górskiej. Unieruchomienie do skręconego stawu skokowego.
tak, czyli różne unieruchomienia. No a teraz coś tu jeszcze mamy. Można sobie złamanie palca, jakieś zwichnięcie palca, szyna zwykła Zimmera. No i teraz takie rzeczy jak szyny, sam splint do unieruchomienia złamanych kończyn, ale także jak jest więcej czasu w bazie, to można pobawić się w gipsiarza, czyli paski gipsowe. No i oczywiście wata, bandaże do tego, żeby unieruchomić złamanie. Tu jeszcze dreny do drenażu klatki piersiowej. To w połączeniu z tym będzie działało. No i aha. No to w górach, gdzie jest zimno, może mniej być przydatne, ale też sytuacja może się zdarzyć. Ktoś podpali namiot, używa się palników gazowych, używa się tlenu, czyli takie opatrunki żelowe na oparzenia. To z takich zestawów unieruchamiających. Do tego możemy również zaliczyć coś bardziej poważnego. To może tutaj pokażę. Kamizelka unieruchamiająca KET, która może się przydać do unieruchomienia osoby poszkodowanej, jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny i kręgosłup piersiowy. No to zainteresowanych zapraszam na dokładniejsze prezentacje, ale także przydaje się do unieruchomienia miednicy złamanej, a także do unieruchomienia kości udowej. Czyli kamizelka KET dość wielofunkcyjna i można powiedzieć lekka, jeżeli chodzi o działania górskie, przydatna. No i można powiedzieć taki trochę hit sezonu, czyli nosze. W górach wysokich transport osoby poszkodowanej jest dość trudny. Często po takim właśnie rumowisku trzeba kogoś przeciągnąć po lodzie. No, nosze muszą być mocne, wielofunkcyjne, no efektywne. Ja na tej wyprawie wziąłem nosze typu sket. To są nosze. Czy tu się zmieścimy? Nie wiem. Nosze, które no, są mocne, są zbudowane z jakiejś takiej mocnej pleksji i są przede wszystkim trwałe. Ja tu je dla potomności rozłożę. No, na szczęście na tej wyprawie nie musieliśmy tego sprzętu całego rozkładać, no, ale nie robiłem tego za często, ale spróbujemy to sobie rozłożyć. Dobrze, chcę.
Mów głośniej. Teraz mamy noszę. Jak to zrobić? No, to działa. Nic nie widzę. Znajdujemy się na wysokości 6400 metrów. Jest to dość męcząca wysokość. Musimy zrobić z tego takie koryto. Już mi mówił, to ja z Everestem filmuję pod wiatr. Okay. To tak pika. Gdzie? A, ten defibrylator. Ok. To jedno sobie podamy. Oczywiście możemy sobie to ułożyć te nosze trochę kombinując z tymi paskami jak chcemy, ale w ten sposób można osobę poszkodowaną transportować, związać w środku. No mamy coś trwałego i do tego jak wiemy w górach wysokich osoba no jest ubrana jakoś tam ciepło, ale może się zdarzyć, że no, ulegnie wychłodzeniu i tutaj na tą wyprawę mamy taki przygotowany jakby pakiet. Muszę to tylko sobie otworzyć. Wojskowy na hipotermię, który się składa z dwóch części. Z chemicznego ogrzewacza, czyli to jakbyśmy rozerwali, to możemy przyłożyć człowiekowi poszkodowanemu na klatkę piersiową, tam gdzie no, biegną największe naczynia, taki chemiczny ogrzewacz, który będzie go ogrzewał i jednocześnie wpakować go w taki śpiwór, który no, będzie chronił go przed wyziębieniem, tak? Czyli można by nawet czyli mamy pakiet chemiczny, mamy śpiworek, wkładamy osobę poszkodowaną do takich noszy i możemy osobę transportować. Jeżeli by ta osoba wymagała większego unieruchomienia, no to mamy jeszcze kamizelkę KEP, czyli to jest taki zestaw tutaj, można powiedzieć, no ratunkowy dla osoby bardzo poszkodowanej. Ok. I teraz w sytuacji nawet drobnego urazu, ale oczywiście też urazu dużego, osoba, która się nie rusza, szybko się wyziębia. Dlatego zbudowanie nad taką osobą pewnego takiego schronu, z namiotu, jak mamy, no to jest super. No jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli nie mamy namiotu, no to możemy sobie poradzić albo samym tropikiem, albo no to też można mieć coś w stylu takiego namiociku lekkiego, w który po prostu możemy wejść razem z osobą poszkodowaną i tutaj z nią działać, będąc chroniąc się przed wiatrem, śniegiem, jakimś tam mrozem, różnymi powiewami. To jest tak zwany body bag. Dobra.
No to tu na razie koniec. I teraz jeszcze powiem o tych najprostszych rzeczach. No jak widzicie, no tak mniej więcej wygląda apteka wysokogórska. Na pewno trzeba trochę silnej woli i motywacji, żeby kierownika wyprawy zmusić do tego, żeby no, czasami trochę zainwestował w taki sprzęt. Trzeba się trochę postarać, żeby taki sprzęt zebrać, ale wydaje mi się, żeby mieć czyste sumienie i spokojny sen, no to no, większość z tych rzeczy na wyprawie trzeba mieć, a jak widać, no, my już zdobyliśmy właśnie Everest i wszystko tutaj wygląda jak nowe, nie było używane, no i tego wszystkim Wam życzę, żeby te apteki z Wami do kraju wracały. Ja jeszcze tak sfilmuję ciebie z tym z daleka.